Oto początek nowej ery w badaniach kosmosu. Zjawisko, które można było jednocześnie zobaczyć i poczuć, jak pod jego wpływem drży sama czasoprzestrzeń. Odkrycie zderzenia gwiazd neutronowych zelektryzowało cały naukowy świat. Po raz pierwszy obserwowano fale grawitacyjne i elektromagnetyczne z tego samego źródła. W tym programie pokażemy, jak doszło do tego odkrycia i jak może ono zmienić nasze spojrzenie na wszechświat. Zapraszamy na Astronarium. Wykrycie pierwszych fal grawitacyjnych było od początku nazywane prawdziwym przełomem. Potwierdzeniem tego była Nagroda Nobla, przyznana za to odkrycie w październiku 2017 roku. Zaledwie kilka dni po jej ogłoszeniu świat obiegła jednak wiadomość o jeszcze większej sensacji. Pierwsze fale grawitacyjne wykryte na Ziemi pochodziły ze zderzenia dwóch czarnych dziur. 16 października naukowcy poinformowali jednak o odkryciu fal pochodzących z innego zjawiska. W nieodległej galaktyce zderzyły się dwie gwiazdy neutronowe, niewielkie i niezwykle gęste kule materii. Sensacja polegała na tym, że oprócz fal grawitacyjnych udało się zarejestrować także błysk gamma oraz światło pochodzące dokładnie z tego samego miejsca na niebie. Był to ostateczny dowód na to, że fale grawitacyjne naprawdę istnieją i że potrafimy je wykrywać. Zjawisko, które było ich źródłem, zobaczyliśmy bowiem także na falach elektromagnetycznych. Jednocześnie od razu udało się dokonać przełomowego odkrycia. Zderzenia gwiazd neutronowych to bowiem brakujący element w chemicznej ewolucji wszechświata. To właśnie one są źródłem wszystkich najcięższych pierwiastków, takich jak chociażby złoto. To jeden z pierwszych sukcesów nowej dziedziny astronomii. Aby mogła się ona narodzić, potrzebna była jednak współpraca tysięcy astronomów na całym świecie. Wśród nich znaleźli się także Polacy. Oto czego możemy się dowiedzieć dzięki ich epokowemu odkryciu. Obserwatorium Virgo. Niezwykłe urządzenie zdolne zmierzyć, jak ugina się sama czasoprzestrzeń. Dwa prostopadłe ramiona, których długość mierzona jest z niespotykaną nigdzie indziej precyzją. Wszystko po to, by zobaczyć, jak zaczynają się one kurczyć i rozszerzać pod wpływem fal grawitacyjnych. Właśnie tak stało się też 17 sierpnia 2017 roku. Amerykańskie detektory LIGO i europejskie Virgo zarejestrowały wtedy sygnał, który postawił na nogi naukowców na całym świecie. Był znacznie dłuższy niż wcześniejsze detekcje, pochodzące od czarnych dziur. Stało się jasne, że źródłem musi być nowe zjawisko – zderzenie dwóch gwiazd neutronowych. Profesor Michał Bejger to jeden z Polaków, którzy brali udział w pracach obserwatorium Virgo. Jak tłumaczy, naukowcy spodziewali się, że zderzenia gwiazd neutronowych mogą być zauważalnym źródłem fal grawitacyjnych. Od dłuższego czasu poszukiwali właśnie takiego sygnału. On jest bardzo podobny do sygnału układu podwójnego czarnych dziur, z tym, że jest o wiele dłuższy. Te ćwierki, które były pokazywane dla poprzednich sygnałów, one trwają około sekundy, nawet krócej, takie mgnienie oka. A tutaj sygnał trwał bardzo długo, to było prawie 2 minuty. Sygnałem jest fala grawitacyjna emitowana przez układ podwójny, przy czym układ podwójny, który zacieśnia swoją orbitę, dlatego że traci energię i te składniki są coraz bliżej siebie. To jest tutaj zwizualizowane na tym ekranie w taki artystyczny sposób.
Gwiazdy są coraz bliżej, aż w końcu w pewnym momencie są tak blisko, że muszą się dotknąć i zderzyć. To zderzenie jest o wiele bardziej radykalne niż tutaj jest pokazane na tej wizualizacji. One rzeczywiście bardzo szybko krążą wokół siebie. To są prędkości porównywalne z prędkością światła. Zderzają się, no i w tym zderzeniu z taką dużą energią kinetyczną wydziela się bardzo dużo energii. To jest jedno z najbardziej gwałtownych zjawisk, które znamy w astrofizyce. Wiemy, że takie układy istnieją, wiemy, że one muszą tracić energię w falach grawitacyjnych i tylko było pytanie, jak często to się zdarza. Ten układ, taki układ podwójny gwiazd neutronowych jest fascynujący z tego powodu, że to jest pierwsze tego typu zjawisko, ale również z tego, że obserwowaliśmy go również w falach elektromagnetycznych i grawitacyjnych, więc mamy dwie równoważne jakby metody obserwacji tego samego zjawiska w zupełnie inny sposób. Ale druga rzecz, która jest ciekawa, to jest to, z czego się składają gwiazdy neutronowe, bo zwykle obserwujemy je jako takie stabilne obiekty, pulsary, które świecą, orbitują jakieś gwiazdy, na nie spada materia, możemy mierzyć światło z tej powierzchni. A tutaj mamy taki układ, w którym się zderzają te gwiazdy. Coś się strasznie dynamicznego dzieje. Materia wylatuje na zewnątrz. No więc w ten sposób możemy zmierzyć to wnętrze, możemy zbadać to wnętrze, zobaczyć, co tam w środku jest i się dowiedzieć o tej bardzo, bardzo gęstej materii. To jest najbardziej gęsta materia, jaka istnieje we wszechświecie. W stanie stabilnym, o wiele bardziej gęsta niż jądra atomowe. Więc to jest fascynujące dla fizyków jądrowych, dlatego że inaczej się tego nie da badać po prostu. Więc mamy takie obiekty, które są wielkości Warszawy mniej więcej, ale ważą tyle co Słońce, bardzo gęste. No i jak się zderzają, no to coś ciekawego się dzieje i wtedy możemy to badać. Wydaje mi się, że to odkrycie nam mówi w ogóle o przyszłości astronomii, dlatego że to jest tak, jakbyśmy otwarli zupełnie nowe okno i patrzyli albo założyli tak jakby, no powiedzmy, okulary albo specjalny taki aparat słuchowy i zaczęli słuchać czegoś nowego, prawda? Mamy, tak jak Galileusz skierował swoją lunetę, po raz pierwszy ludzkość patrzyła na wszechświat nie gołym okiem, tylko przez lunetę, to zobaczono plamy na Słońcu, kratery na Księżycu, księżyce Jowisza i tak dalej, zupełnie nowy świat. Więc to jest coś zupełnie innego. Widzimy świat w zupełnie nowym świetle, czy tam słyszymy wszechświat w zupełnie nowych długościach fal. No i z tego na pewno będą jakieś przełomy, jakieś nowe odkrycia. Odkrycie zderzenia gwiazd neutronowych było przełomem samym w sobie. Dzięki temu, że obserwacje przeprowadzono przy użyciu aż 3 detektorów, 2 należących do LIGO oraz europejskiego Virgo, udało się zawęzić obszar na niebie, w którym mogło dojść do tego zderzenia. Prawdziwa sensacja polegała na tym, co jeszcze udało się zobaczyć w tym miejscu. Oto teleskop Fermi, kosmiczny detektor niewidocznego gołym okiem promieniowania gamma. To właśnie jego instrumenty jako pierwsze dostrzegły coś jeszcze w miejscu, z którego pochodziły wykryte przez LIGO i Virgo fale grawitacyjne. Doktor habilitowany Łukasz Stawarz to jedyny Polak wchodzący w skład zespołu Fermi. Jak mówi, zjawiskiem, które zauważył satelita, był tzw. rozbłysk gamma, niezwykle silny i gwałtowny impuls wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego. Średnio mamy jedną detekcję błysków gamma na dzień. Stąd na przykład nazwy kolejnych błysków gamma to jest data. Czasami obserwujemy jednego dnia 2, czasami nie obserwujemy żadnego przez okres kilku dni, ale średnio jest to 1 na dzień. Po każdej takiej detekcji rozsyłany jest do wszystkich astrofizyków, astronomów zainteresowanych obserwacjami błysków gamma komunikat prasowy, taki telegram, w którym jest informacja, że błysk gamma został zaobserwowany przez teleskop GBM z takiego punktu nieba. Tak to wyglądało 17 sierpnia 2017 roku, kiedy został zaobserwowany całkiem nieszczególny błysk gamma z pewnego obszaru nieba i telegram został rozesłany do społeczności około 1,7 sekundy, bo to jest automatyczne rozesłanie po samej detekcji. Kilkanaście minut później kolaboracja LIGO i Virgo poinformowała o detekcji fal grawitacyjnych z tego obszaru, która miała miejsce 1,7 sekundy
przed zaobserwowanym błyskiem gamma. Godzinę później europejski satelita Integral potwierdził niezależnie detekcję błysku gamma dokładnie w tym czasie, dokładnie z tego obszaru nieba. No i potem zaczęła się lawina, to znaczy wszystkie obserwatoria, wszystkie duże międzynarodowe konsorcja naukowe skierowały swoje instrumenty, swoje teleskopy na ten obszar nieba, żeby dokonać jak najlepszych obserwacji w różnych zakresach. Sygnały zarejestrowane przez satelity Gamma pokazały, że źródło fal grawitacyjnych po raz pierwszy będziemy mogli obserwować także na falach elektromagnetycznych. Jednocześnie rzuciło to światło na jedną z największych zagadek współczesnej astronomii – naturę błysków gamma. To był pierwszy raz, kiedy detekcji fali grawitacyjnej towarzyszyło jasne odkrycie odpowiednika elektromagnetycznego, a w szczególności czegoś, czego spodziewaliśmy się, to znaczy krótkiego błysku gamma. Coś, co było w zasadzie hipotezą do tej pory, że przynajmniej ten typ błysków gamma, tak zwane krótkie błyski gamma, jest związany ze zlewaniem się dwóch gwiazd neutronowych. Do tej pory była to jedna z możliwości. Tych możliwości było kilka. Oczywiście była to jedna z głównych możliwości rozważanych przez teoretyków, natomiast to odkrycie, ta koincydencja potwierdziła nam ten konkretny model. Czyli już wiemy coś więcej na temat tego, czym są błyski gamma. Przynajmniej takie błyski gamma. Oczywiście detekcja zrodziła kolejne pytania, na przykład jaka jest częstotliwość takich błysków gamma, ile jest takich ciasnych par gwiazd neutronowych i tak dalej, więc to nie jest tak, że to jedno odkrycie odpowiedziało nam na wszystkie pytania, odpowiedziało nam na część pytań, generując przy tym kolejne pytania. Można powiedzieć, że ta detekcja potwierdziła w kilku punktach scenariusze rozwijane przez ostatnie dziesięciolecia w dość taki spektakularny sposób. Odkrycie rozbłysku gamma towarzyszącego falom grawitacyjnym sprawiło, że w stronę zjawiska skierowano teleskopy na całym świecie. Pojawiła się bowiem nadzieja, że efekty zderzenia gwiazd neutronowych uda się zobaczyć także w świetle widzialnym. Wśród naukowców zaangażowanych w te obserwacje był dr Mariusz Gromadzki. Wraz z profesorem Łukaszem Wyżykowskim należą oni do międzynarodowej grupy badawczej EPESTO. Zajmują się poszukiwaniem nagłych zjawisk na niebie, takich jak gwiazdy supernowe. Wykorzystując między innymi znajdujący się w Chile teleskop NTT, udało im się dostrzec optyczny rozbłysk w galaktyce NGC 4993. Okazało się, że jest to właśnie efekt zderzenia gwiazd neutronowych, tak zwana kilonowa. Obserwacje były dość trudne. Związane to było z tym, że obiekt jest blisko Słońca i był dostępny na początku nocy przez około 1,5 godziny z Chile, a w przypadku Hawajów był dostępny zaledwie 20 minut. Kiedy obiekt wybuchł, to było około godziny 13 i pierwsze obserwatorium, z którego można to było obserwować, było to obserwatorium w Afryce Południowej i dwa zespoły Master i zespół Los Cumbres Observatory zaczęły szukać tego obiektu, obserwując galaktyki, które się znajdowały w obszarze wyznaczonym przez zespół interferometrów i przez pierwsze 1,5 godziny nie udało się obiektu znaleźć. Kiedy obiekt wstrzedł nad Chile, wtedy udało się ten obiekt zidentyfikować i to pod koniec nocy. Udało się zaobserwować punktowy obiekt, który znajdował się blisko galaktyki. Porównano ten obiekt z archiwalnymi zdjęciami, na których tego obiektu nie było. Były to zdjęcia z teleskopu Hubble'a z kwietnia tego samego roku. Potem zaczęto obserwować ten obiekt spektroskopowo. Widmo było bardzo różne i czas ewolucji, i skala czasowa ewolucji były zupełnie inne od jakichkolwiek obiektów, które wykazują tak duże zmiany jasności i stało się oczywiste, że to jest obiekt nowej klasy i obserwacje najbardziej pasowały do kilonowej. To jest dosyć nowe, można by powiedzieć, zjawisko, nowy rodzaj zjawiska, ale przewidziane teoretycznie już dosyć dawno temu. Miał w tym udział nasz znany nam już z innych odcinków Astronarium profesor Paczyński, który miał swój wkład chyba praktycznie do wszystkich dziedzin astrofizyki. On ze swoim pracownikiem w latach 90. jeszcze stwierdzili, że błyski gamma, krótkie błyski gamma, muszą powstawać w momencie łączenia się gwiazd neutronowych i musi temu towarzyszyć optyczna emisja
Coś, co oni nazwali właśnie kilonową, przez analogię do nowych. Nowe gwiazdy to jest taki koncept jeszcze renesansowy, kiedy Tycho Brahe obserwował niebo i niebo wtedy wydawało się bardzo statyczne, niezmienne. I co jakiś czas pojawiała się na tym niebie gwiazda nowa, której nie było w katalogach. No więc stąd ta nazwa nowa. Teraz wiemy, że są to gwiazdy tak zwane kataklizmiczne, w których następują jakieś niestabilności, są to takie mało spektakularne wybuchy. Kilonowa, kilo wiemy to jest 1000, kilonowa oznacza 1000 razy mocniejszą nową. Obserwacyjnie tak to wygląda. Na tej skali można by dać następnie supernowe. Supernowe są z kolei z 1000 razy jaśniejsze od kilonowych. Są jeszcze super jasne supernowe i można by tak iść dalej po tej skali. Ten człon nowa pozostaje ciągle jako oznaka tego, że pojawił się nowy obiekt, który był tymczasowy i potem zniknął. Stąd kilonowa. Czym jest kilonowa? To właśnie już Paczyński sugerował, że jest to właśnie optyczny wynik złączenia się dwóch gwiazd neutronowych, gdzie część tej materii oczywiście tworzy nową gwiazdę neutronową albo czarną dziurę, tego nie wiemy. Duża część tej materii, jakiś tam solidny ułamek tej materii jest odrzucany i w ten sposób obserwujemy ten wybuch, ten rozbłysk, który właśnie objawia się taką gwiazdą nową, która następnie zanika. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że wszystko pasuje do siebie. Fale grawitacyjne już troszeczkę do nich się przyzwyczailiśmy, było kilka detekcji, jednakże ciągle pozostało taki margines niepewności, czy te fale grawitacyjne tak naprawdę istnieją. Słyszałem takie głosy od różnych naukowców, że to na pewno jest jakiś szum w instrumentach, to oni w to nie wierzą, dopóki nie zobaczą, to nie uwierzą, tacy typowi niedowiarkowie. To zjawisko teraz to jest po raz pierwszy zarejestrowanie błysku optycznego, więc jest to dowód dla niedowiarków, że fale grawitacyjne świecą, można zobaczyć na własne oczy ten efekt złączenia. Wszystko nagle kliknęło, także to zasługuje na Nagrodę Nobla zdecydowanie. Odkrycie zjawiska widocznego jednocześnie na falach grawitacyjnych i elektromagnetycznych otwiera przed astronomami zupełnie nowe możliwości. Niektórzy mówią wręcz o początku nowej ery w badaniach wszechświata – astronomii wieloaspektowej. Tak jak do tej pory astronomia rozwijała się na początku tylko w dziedzinie optycznej, potem zaczęto to rozszerzać o inne długości fali. Już teraz astronomię wykonuje się poważnie od fal radiowych przez fale optyczne po gamma, X-ray i tak dalej. Do tego teraz dochodzi nam nowe medium. Są to fale grawitacyjne, które teraz już wreszcie wiemy, że istnieją, tak jak to przewidział Einstein. Więc teraz łącząc całe to spektrum elektromagnetyczne z falami grawitacyjnymi jesteśmy w stanie zobaczyć nowe rzeczy. Poszerzamy nasze granice coraz bardziej, jesteśmy wszechświat w stanie badać coraz lepiej, coraz bardziej czułymi instrumentami i wieloaspektowość, właśnie dołączenie fal grawitacyjnych do optyki pozwala nam zobaczyć rzeczy, o których do tej pory w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Astronomia wieloaspektowa może zmienić całą przyszłość badań kosmicznych. Jak podkreśla profesor Krzysztof Belczyński, odkrycie dokonane przez LIGO i Virgo już teraz sprawiło jednak, że musimy zmodyfikować wiele teorii dotyczących wszechświata. Ta obserwacja LIGO-Virgo, mimo że to jest jedno tylko zderzenie gwiazd neutronowych, pozwoliło wycenić ilość takich zderzeń w lokalnym wszechświecie. I tutaj następuje bardzo ciekawa rzecz. Ta ilość tych wydarzeń, tych zderzeń gwiazd neutronowych w lokalnym wszechświecie jest dużo większa. Jest większa co najmniej o czynnik 10, jeżeli nawet nie o 100, niż do tej pory przewidywaliśmy na podstawie obliczeń teoretycznych, które prowadzimy m.in. tutaj w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika w Warszawie. Mamy tu jedną z najsilniejszych grup, która na podstawie badań teoretycznych, na podstawie zrozumienia tego, jak ewoluują gwiazdy, jak powstały czarne dziury, gwiazdy neutronowe, przewidywaliśmy, że takich zdarzeń powinno być X. Okazuje się, że liczba, którą odkryło LIGO, jest co najmniej razy 10 albo 100 razy większa niż to X, które przewidywaliśmy. I to jest strasznie ciekawe, bo jak LIGO potwierdziłoby nasze przewidywania, no to już by się okazało, że już de facto wszystko wiemy. A tak się okazuje, że trzeba będzie prawdopodobnie przepisać kilka podręczników. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tej obserwacji zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Tak jak powiedziałem, zderzenie gwiazd neutronowych powoduje to, że część materii z tych gwiazd neutronowych, która jest bardzo ciężka, ma bardzo dużą zawartość neutronów, jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną. Ta materia jest na początku bardzo gęsta i te ciężkie neutrony zderzają się z sobą. Te zderzenia neutronów prowadzą do utworzenia się ciężkich pierwiastków, takich jak pluton,
uran, tudzież złoto. Proszę sobie wyobrazić, że to jedno jedyne zderzenie doprowadziło do powstania niesamowitej ilości złota. W tym jednym zderzeniu powstało tyle złota, ile byśmy zmieścili w 30 planetach takich jak Ziemia. Proszę sobie wyobrazić, 30 planet takich jak Ziemia składających się z czystego złota, tylko w tym jednym zderzeniu. Daje to odpowiedź na bardzo interesujące pytanie, które mieliśmy w astrofizyce od kilkudziesięciu lat. Gdzie takie ciężkie pierwiastki typu uran, pluton, platyna powstają? Teraz praktycznie wiemy, że prawdopodobnie większość z tych ciężkich pierwiastków, które na przykład obserwujemy tutaj na Ziemi, powstało w zderzeniach gwiazd neutronowych miliony czy miliardy lat temu i poprzez dyfuzję w przestrzeń kosmiczną dostały się te ciężkie pierwiastki w obłogi międzygwiazdowe, z których powstały gwiazdy i planety i te ciężkie pierwiastki obserwujemy tutaj teraz na Ziemi. Cała nasza biżuteria, przemysł ciężkich metali, reaktory jądrowe, to wszystko działa w wyniku takich zderzeń gwiazd neutronowych. Dla całej astronomii fizyka fal grawitacyjnych jest de facto bardzo ważna, bo jest to otwarcie nowego okna na wszechświat. Do tej pory każde otwarcie nowego okna na wszechświat, czy to w promieniach rentgena, czy to w promieniowaniu gamma, czy w podczerwieni, zawsze przynosiło nowe odkrycia. I tutaj już widzimy, LIGO już dostarcza jedno odkrycie po drugim. Jest jeden przełom po drugim w zrozumieniu tego, jak wszechświat, jak ewoluuje, jak powstają gwiazdy, jak powstają obiekty zwarte, tak jak czarne dziury, gwiazdy neutronowe. W dniu ogłoszenia tych obserwacji LIGO, zderzenia się dwóch gwiazd neutronowych, pojawiło się około kilkudziesięciu nowych przełomowych papierów w takich czasopismach jak Science, Nature i najlepszych czasopismach astrofizycznych na świecie. I naprawdę obserwujemy tutaj przełom w badaniach astrofizycznych, przełom w badaniach wszechświata. Odkrycie zderzenia gwiazd neutronowych i towarzyszącej mu kilonowej stanowiło największe naukowe przedsięwzięcie w całych dziejach astronomii. W obserwacje zaangażowano tysiące badaczy i najnowocześniejszą aparaturę na całym świecie. W tym gronie znalazło się także blisko 50 naukowców z Polski. Wszystko to sprawia, że możemy tu mówić o najważniejszym astronomicznym odkryciu naszych czasów. Zupełnie nowe zjawisko i całkiem nowy sposób patrzenia na wszechświat. Równocześnie na falach grawitacyjnych i elektromagnetycznych. Tak oto historia nauki dokonuje się na naszych oczach. Jestem naprawdę szczęśliwy, że możemy być tego świadkami. Na dziś to jednak już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Astronarium.